wieszali flagi czerwone, wieszali portrety Stalina, Generassimusa i kłaniali się Rosjanom w pas. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek History Story. I oczywiście delikatnie i subtelnie przypominam Wam, że widzimy się tylko i wyłącznie tutaj w każdy wtorek o godzinie 20. Zapraszam też na shorty, które wrzucamy na nasz kanał. Są to ciekawe elementy, które mówią o ciekawostkach i smaczkach historii. A dzisiaj będzie o mieście dla zuchwałych. O mieście, które kiedyś nazywało się Glac, a od 1945 roku, kiedy kończy się II wojna światowa, na tereny te wkracza Armia Czerwona, a potem te ziemie są przyznane administracyjnie polskie, miasto to nazywa się Kłodzko. Ale latem 1945 roku działy się tu niesamowite rzeczy. Niesamowite w kontekście takim, że był tu potężny tygiel narodowościowy. Czesi, Polacy, Niemcy i wszechwładna, rządząca wszędzie Armia Czerwona. Z 8 na 9 maja 1945 roku Rosjanie zajmują Kotlinę Kłodzką. Mieszka tu 180 000 mieszkańców, ale 80 000 to nie mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej, ale niemieccy uciekinierzy z zachodu, gdzie bombardowane miasta przez aliantów, ta ludność tu jest przerzucana. Mieszkają oni w 184 wsiach i 9 miastach. Stolicą tego regionu jest Kłodzko, które zamieszkuje 20 000 Niemców. Lato 1944 roku. Tym mostem, którym ja tutaj idę, mostem XIV wieku, zrobionym zresztą z białek, kurzych jaj, wapna i piasku, maszeruje sobie dziarsko niemiecki żołnierz. Mija rok i na tym samym moście latem 1945 roku stoi oficer sowiecki, który rozdziawia gębę i patrzy w aparat, a obok niego skórzalczo przemyka Niemiec z wózkiem. I zaczyna się nowy czas. I o tym czasie będzie dzisiaj odcinek. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Resort Jedlinka, browar, hotel i hostel. To moja ulubiona miejscówka w Górach Sowich, której historię odkrywam od przeszło już 18 lat. Złap totalny chillout z Lemon George'em. Poczuj rzeźkość cytrusów i ożywszy smak lemoniady. Wrzuć na luz i daj się ponieść pełnemu orzeźwieniu. Latem 1945 roku w kłodzkim ratuszu, to jest trudne do wyobrażenia, ale to było tylko tutaj w tym mieście, urzęduje 3 burmistrzów. Niemiecki burgermeister, czeski burmistrz i polski nowy burmistrz, narzucony tutaj przez nowe właśnie polskie komunistyczne władze. W mieście obowiązują 3 waluty: marka, korona i polski złoty. Musicie również wiedzieć, że część Niemców została. Nie uciekła przed Armią Czerwoną, mimo że Armia Czerwona przez pierwsze dni wejścia do Kłodzka szalała, robiła potworne rzeczy, to większość została. I ci Niemcy traktowali Armię Czerwoną jako zwycięzców, że przegrali, nie pokonali ich. Natomiast jak przyjeżdżali Polacy,
to oni już tacy nie byli mili dla tej polskiej administracji. Uważali ich za pokonanych, że wygrali z nami wojnę w 1939 roku i my nie jesteśmy zwycięzcami. Więc oni bardziej starali się wkupić w łaski Rosjanom, a Polaków notorycznie ignorowali. I rzeczywiście część wojsk sowieckich i komendantów pasował taki układ. Było na przykład tak, że przed komendanturą sowiecką Niemcy robili takie stowarzyszenie komunistów niemieckich, którzy byli w obozach koncentracyjnych i siedzieli tam właśnie zamknięci przez Hitlera, wieszali flagi czerwone, wieszali portrety Stalina, Generalissimusa i kłaniali się Rosjanom w pas. Ale kiedy u Rosjan nie uzyskali nic, co by poprawiło ich byt albo ich jakieś sprawy, wracali do Polaków i kłaniali się Polakom i prosili o karty żywnościowe, bo przecież oni nie zasługiwali na paczki UNRWA. Teren Kotliny Kłodzkiej, jak również sąsiadującej z nią Kotliny Leniogórskiej, to w większości dobrze zalesiony teren, co oznacza, że w tamtym czasie idealny rezerwuar i miejsce dla niedobitków różnego rodzaju mas oddziałów niemieckich, które cały czas działają. I nawet bywa, że skrycie atakują i mordują polską administrację. Takie najsłynniejsze zabójstwo, najsłynniejszy mord jest na administratorze polskiego szpitala w Łąkach, gdzie były komando z III Rzeszy, pseudonim Schwarzwili, Czarny Wili, zabija bestialsko tego Polaka. Mało tego, chce również spalić jego zwłoki w piecu na centralne ogrzewanie w kotłowni właśnie tego szpitala. Wili został, aby strzec potężnego skarbu. 300 waliz osobistego dobytku SS-manów, którzy jeszcze przed wyjściem Armii Czerwonej jako ranni i rekonwalescenci przebywali właśnie w kurorcie. A wśród ich dobytku były również ich osobiste zdjęcia i pamiątki z frontu, a więc zdjęcia, które były świadectwem mordów i zagłady, jakie oni robili. Wili nie zostaje złapany. Ucieka skrycie na zachód. Granice nie są szczelne. A do tego jeszcze tutaj w Kłodzku wisi konflikt zbrojny. Wojna polsko-czeska, o którym konflikcie bardzo mało się mówi. Czesi chcieli zająć Kłodzko. Dopiero osobista interwencja generalissimusa Józefa Stalina zatrzymuje Czechów i Kłodzko jest oddane w polskie ręce. Dlaczego właśnie Kłodzko było miastem dla zuchwałych? Dlatego, że trzeba mieć sobie sporo sprytu, energii, ale też takich wrodzonych zmysłów, aby się tutaj w tym całym tyglu po wojnie odnaleźć. Sowieci traktowali takie Kłodzko i w ogóle cały Dolny Śląsk jako trofejne, a więc to, co zdobyli. Polacy, mówił komendant sowiecki garnizonu kłodzkiego, nie zdobyli tego miasta. To my, mówi, zdobyliśmy to miasto, nie wy. Więc wszystko, co jest tutaj, jest nasze. I to, co zostawimy potem wam, może być wasze. A teraz jest nasze i Germany, które tutaj chodzą i nam służą, też są nasze. I taka dokładnie była rozmowa z pierwszym pełnomocnikiem rządu ludowego polskiego na ten teren. Zemsta była też. No jak nie można było uniknąć zemsty, skoro 6 lat okupacji i terroru, bestialstwa odbijało się na ludzkich umysłach i ludzkim charakterze. Nie można było uniknąć samosądów i osobistego wymierzania kary. Na przykład niedaleko,
między Kotliną Kłodzką a Jeleniogórską, w pewnej miejscowości Polacy się zebrali, złapali ludność niemiecką, zaprowadzili ich na kargi, na cmentarz i kazali im rozkopywać swoje groby, bo słyszeli, że w tych grobach pochowane Niemcy mają złoto. Musieli pozwolone ich ryć w tych grobach i jeżeli nie wyciągnęli jakiegoś słoika z monetami, z biżuterią, to byli ustawiani w szpaler i pałkami Polacy ich bili. No, były przypadki, że ktoś został wręcz zabity na śmierć. No ale w porównaniu z bestialstwem, jeżeli chodzi o powstanie warszawskie, o Majdanek, o Palmiry i jeszcze masę różnych miejsc straceń, o łapanki, to nie była tak szeroka skala terroru, jaką sami Niemcy rozpętali w Polsce podczas 6 lat okupacji. Ale były też przypadki takie tragikomiczne. Na przykład miejscowi milicjanci w Lubenau wpadli na pomysł, a byli chłopaki z Nowego Sącza, z Kielecczyzny, czyli dawni partyzanci. Zostali w milicji, tu się ukrywali na ziemiach zachodnich, chowali swoją tożsamość, mieli aresztantów Niemców za różne drobne przestępstwa, na przykład za to, że Niemiec nie nosi białej opaski, a musiał taką opaskę nosić. Trzymali ich w areszcie i wpadli na pomysł, aby rozpocząć pędzenie samogonu, bimbru. I Niemcy ten samogon po cichu pędzili, a Polacy sprzedawali ten samogon właśnie Armii Czerwonej. Niemcy prawie w ogóle nie byli trzeźwi. Śmiano się potem, że przed czas wysiedlenia, a ci Niemcy błagali, że w ogóle nie chcą wychodzić, że oni mogą cały czas siedzieć w polskim milicyjnym areszcie. Kiedy rozmawiałem z pierwszymi Polakami, którzy tu przyjeżdżali, jako właśnie ta ludność polska osadzona na Glatz, czyli właśnie w Kłodzku, na ziemiach Kotliny Kłodzkiej, Jeleniogórskiej, opowiadali, że bawiąc się na przykład z niemieckimi dziećmi, tu wszędzie przecież cały czas ci Niemcy mieszkali, między sobą rozmawiali na przykład w taki sposób. Polak opowiada. Te dzieci mówiły, że nie chcą wyjeżdżać, że mają tu szkołę, że mają tutaj swój dom, swoje podwórko. Rodzice też nie wierzą, żeby mogli zostać wszyscy stąd wysiedleni. Ja im powiedziałem, że mi powiedzieli rodzice, że będzie tu teraz Polska. Jeden z nich, Helmut, wysoki rudzielec, krzyknął: czy ty nie rozumiesz? Przecież was kłamią. Jak może być w Kotlinie Kłodzkiej czy u stóp Karkonoszy teraz Polska? Nie daj sobie wmówić tej propagandy. I rzeczywiście, ja w pewnym momencie zwątpiłem. Jak może być tu teraz Polska? Przecież 8 wieków były tutaj Niemcy. Erda Hoffmann, mieszkanka Kłodzka, napisała osobiście list do Józefa Stalina. Poddańczy list, w którym, kończąc ostatnią kartkę, napisała drukowanymi wielkimi gotyckimi literami: wodzu, wszechobecny, wszechwiedzący wodzu, wiedz w swojej mądrości, że Dolny Śląsk to nie jest miejsce dla narodu polskiego. Kiedy przyszedł czas wysiedlenia w 1946 roku w maju, każdy z nich mógł wziąć 40 kg dobytku. Oczywiście sztućce, jakąś porcelanę, szklanki, pościel, osobistą biżuterię i 1000 marek gotówki. Ci, którzy wzięli, zaraz im to Armia Czerwona i milicja, i Ludowe Wojsko Polskie, i szabrownicy na stacji rozkradli. Byli tacy, co nie wzięli i schowali. Dlatego po dzień dzisiejszy w takich właśnie miastach jak Kłodzko, przy różnych remontach znajduje się właśnie takie poniemieckie skrytki i niedawno też dostałem sygnał, że jest gdzieś schowany tutaj depozyt niemieckiego księgarza z Glatz, czyli z Kłodzka. I jak będzie remont tego budynku, to mam dostać telefon i przyjechać. Jak tak się stanie, uwierzcie mi, że będziecie pierwsi, którzy ten depozyt księgarza niemieckiego zobaczą.
Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście z nami. Wielkie dzięki za każdą subskrypcję i łapkę w górę. I słuchajcie, można nas wesprzeć wirtualną kawą. Link do wsparcia macie w opisie pod filmem i w moim głównym komentarzu, ale również można nas wesprzeć poprzez kanał YouTube. Pod filmem macie zakładki jak udostępnij, czy na przykład czat na żywo i zaraz jest zakładka podziękuj. Klikacie w tą zakładkę, wybieracie dowolną kwotę wsparcia i wysyłacie. A my Wam dozgodnie za każde wsparcie dziękujemy, bo to właśnie dzięki Waszemu wsparciu podróżujemy i tworzymy dla Was nowe odcinki w każdy wtorek o godzinie 20. Łukasz Kazek, History Story. Do zobaczenia.